Wizyta w Splicie tak mnie wciągnęła, że jeden dzień nie wystarczył na doświadczenie wszystkich atrakcji. Tym razem, oprócz kolejnej porcji fascynujących zabytków, postanowiłem przyjrzeć się dziełom ulicznych artystów, sprawdzić lokalną plażę i panujące tam zwyczaje oraz zakosztować wieczornego życia. This is nice. This looks like some, I don't know, remainings of the old empire, or is it artificial? No. It's all like original here. Like they were like, see the faces from the cassettes? They were like the roof of the, around the cathedral, today's cathedral, and this used to be the mausoleum of Diocletian. So everything you see here is done out of recycled material of Diocletian's palace. Just like this column, this looks like it was built here for a purpose, right? Yeah, I mean, this was the decorative and column, the pillar, right, of the Diocletian's palace, that, as you can tell, that somebody just cut, adjusted to the elbow size, and now you have a coffee bar here. Na ulicach Splitu można spotkać nie tylko lokalny boys band wykonujący tradycyjne pieśni, ale również twórców innej maści, np. malarza, który zamiast pędzla używa palców. These are all yours? No, she used the first gallery, she used a pen, women's sense. I paint with my fingers, without studies, without sketches. We are independent artists, and I can show you the basic principle, which is easy for everyone. Right. I put the colors randomly without seeing, like this. Yeah. And then I try to find something in a mess, and you can always find the human face. Right. Because the human brain is more than ever programming to recognize the faces, and if I just put it, few moves, and you can construct something like a face. I can already see the face. Yeah. Like here you have the nose, the mouth, the eyes. It looks like the guy who played trumpet, what was his name? Louis Armstrong. Louis Armstrong, yes. This one is the one that I want. Kind of reminds me of the Rolling Stones cover picture from the Tattoo You. Thank you. Po sztuce ulicznej pora wrócić do sztuki architektonicznej, a w tej dziedzinie Split oferuje wiele niesamowitych miejsc. Do części z nich nabrałem szczególnego, osobistego stosunku. This is the place where I should be living, right? Because this is St. Martin's Church. This is totally your place. You should apply for the ownership. But how can it be a church if it's just a piece of the wall? Well, this used to be the passage for the Roman soldiers, and that's why St. Martin, being the patron of the soldiers, replaced his church like up above. No faktycznie, miał rację, skrojone idealnie na miarę. Najwęższy kościół w Chorwacji, jeden z najmniejszych na świecie, kościół imienia mojego patrona, czyli świętego Marcina, który został zbudowany pomiędzy warownymi murami wznoszącymi się nad złotą bramą prowadzącą do wnętrza miasta. To miejsce było szczególnie ważne, gdyż to właśnie przez te okienka żołnierze, którzy tutaj stacjonowali, pilnowali tego, żeby żaden wróg nie wdarł się do środka. Kiedy już jednakowoż przepuścili kogoś, kto miał złe zamiary, szybko sobie z nim radzili, lejąc na jego głowę gorącą smołę, a następnie ją podpalając. Historia bywa brutalna i okrutna, a czasami również bardzo przewrotna, o czym przekonałem się, wizytując lokalną katedrę. So tell me one thing. Diocletian was the biggest Christian slayer in Roman Caesar's history, right? Correct. Okay, and this is the Catholic cathedral. Correct. So what sense does it make to put the guy who was like pagan from Christian's point of view and sacrifice this place to him?
spite, right? Revenge, payback. So the idea was a prison for eternity, right? Because his immortal soul right now is trapped with the enemy religion for eternity. And every time we celebrate the Mass here, he needs to spin inside his own tomb like a propeller, right? So that's the reason. And that makes it the oldest built cathedral in the world, because the construction itself predates Constantine the Great, Edict of Milan, when we didn't have basically the cathedrals nor the churches. What is this place? Sacred chamber. He always carries the keys with himself. Wow. Yeah. I kind of think this is someone from the black metal band, like the guy who's saying, I'm gonna play you 4 best songs on my drum. No? Not even close. No. That's St. John the Baptist. Why is it called the Shrine of Jupiter then? It was a Jupiter's temple because Diocletian, being a Jupiter, he built himself a temple while being alive, the other one being dead, so it's all about me, myself, and I. Big, huge ego issues, right? That Christians, again, deliberately converted it into the baptistry. I looked up the ceiling and I also see something that reminds me of the Game of Thrones. You Of remember course. the Chamber of the Yeah. Faces? Of course, I mean the previous Roman gods and goddesses are popping out, the faces that are popping out of the ceiling. And can you imagine that each and every of the different faces, they are showing you the different facial expression. So you have all the moods possible in one ceiling, right? So it's like the protoplasty of emoticons. Let's say emojis are like observing you, like, yeah. So my emoji for now would be... Maybe this one is laughing, right? Split to nie tylko zabytki, przeciekawa historia i tropy prowadzące do serialowej Gry o Tron, ale również podstawowa turystyczna atrakcja pełna skąpo odzianych ciał. A oto słynna piaszczysta plaża w Splicie, miejsce, do którego lgną i lokalesi, i turyści, jest prawie jak nad Bałtykiem, ale trochę inaczej. Po pierwsze, nie widzę tu żadnego parawanu. Po drugie, widzę młodych ludzi uprawiających przedziwny sport, tak jakby chcieli zostać igą świątek, a nie mieli hajsu na rakietki. Używają dłoni do tego, żeby odbijać w wodzie piłkę, która wędruje od ręki do ręki, więc poprzyglądam im się chwilę, a może zostanę ich benhakerem. Excuse me, can I ask you for something? Yeah. Okay, come on. What's your name? My name is Ante. Ante, hi. What's your friend's name? He's Shime. Shime, okay, come on. Sorry I interrupted your game. I just wanted to ask, because I saw that everybody plays this one, what kind of game is that? This is called pizza game, and there is no limited number of players that can play. It's from 2 players up to 6 or 7 players, and it's like a tradition here in Split. We play it in the shallow water where there is no rocks. Yes. So the seabed is, mud, and you can throw at the ball. The point is the ball doesn't touch the water. Okay, can I see the ball? Yeah. Is it some special one? So this is actually a homemade ball. Yes. I made it with my own hands. How? This was actually a tennis ball. Oh. And there is a special version of tennis ball, so it's soft. Yes. And then you peel it off. Yes. And you get this. This is like from inside of the ball, and it's lasting now for more than 2 years. So one can say that to play this game you have to shave the balls. Yeah, or you can find like any ball that you can buy it, in the stores, and you can play with smaller balls. You can play with bigger ones. Thanks, guys. Have fun here.
powoli chyli się ku końcowi, ale przecież Split to także fantastyczne okazje do nocnego życia. Zanim jednak ruszymy w tango, spróbujmy pasticzady, lokalnego przysmaku z wołowiny długo duszonej, która rozpływa się w ustach i zostawia w nich słodko-cierpki posmak, który powodowany jest dodaniem do tej potrawy wina charakterystycznego dla Dalmacji, czyli wina proszek, ale o nim opowiem Wam następnym razem. Przed nocnym życiem dobrze by było, no nie ukrywam, wpaść gdzieś na drineczka i akurat przechodząc obok klubu baraka spojrzałem, że przy barze jest wolne miejsce, w związku z tym wbijam się tutaj, żeby rozpocząć ten miły chorwacki wieczór w Splicie. Hello, hi. 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 Hello. How did you know what I was drinking? Instinct. Instinct, okay. This is for you. Cheers, yes. Pociągniemy kilka łyczków i ruszymy w miasto, żeby zobaczyć, co jeszcze ukrywają przed nami nocne ulice Splitu. Po 2 dniach spędzonych w Splicie stwierdzam, że ma on tylko jedną wadę. Żal opuszczać to miejsce, pełne wciąż żywej historii, niezliczonych atrakcji, znakomitych knajp i przyjaznej, otwartej atmosfery. Ale Dalmacja ma do zaoferowania znacznie więcej. Co dokładnie? To pokażę Wam w następnych odcinkach, a na razie pozwólcie, że odepnę wrotki i dam się porwać nocnej zabawie. Do zobaczenia. Tell me how you just made out of me. I'm gonna show you what it's all about. Thank you. You don't have to be